Mam nadzieję, moi drodzy, że wybaczycie mi tą małą kryptoreklamę, która będzie się wyświetlała w tym tygodniu do niedzieli z zaproszeniem na ten live urodzinowy. Moi drodzy, na live'ie, na czacie wpiszecie hasło, które Wam podam po 18, bo z tego względu, że te hasło Kubek nie będzie nie za bardzo, bo dużo może troli się wskoczyć, a chciałbym, żebyście mieli jak największe szanse na to. Także hasło podam podczas live'a, na przykład, nie wiem, o 18:30 i wtedy będziecie na czacie wpisywać wykrzyknik i to hasło, które Wam podam. Także zapraszam Was jeszcze raz serdecznie na tego urodzinowego live'a. Mam nadzieję, że się będziemy jak zawsze dobrze bawić. Także do zobaczenia. Moi drodzy, dzisiaj o Konfederacji, a bardziej się skupię na doradcy Mentzena. Ale jakby nie patrzeć, czy ta Konfederacja się podzieli, czy to będzie ta Konfederacja Korony Polskiej, czy będzie ta Mentzena, Nowa Nadzieja, wszyscy jednakowo śmierdzą faszystowskim odorem i ruskimi onucami, bez wyjątku. Jak wszyscy wiemy, trójka europosłów Konfederacji porozumiała się z faszystami z Alternatywy dla Niemiec, czyli AfD, by stworzyć jedną skrajnie prawicową frakcję Europejski Parlament. Warto tutaj przypomnieć, że członkowie AfD wybielają żołnierzy SS i Wehrmachtu, obwiniają Polskę o rozpętanie II wojny światowej, a przy okazji współpracują z Putinem. No, śmietanka towarzyska, doborowe towarzystwo, odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach. Tak naprawdę ta cała Konfederacja to mordy wypchane frazesami, ale coraz głośniej hajlują przeciwko Polsce i Europie. I rzecz jasna, Putin im nie przeszkadza, ale za to Europa jest zła. W Europie widzą wroga, w Putinie przyjaciela. Ci, co głosują na nas, to jest 85%, to jest 15% ludzi myślących. Pozostałe 85% to jest banda durniów. PiS wam daje 500 złotych, a my utniemy to. No mówimy o tym, co ludziom mniej zorientowanym brzmi dobrze, ale w efekcie to jest to samo, bo wszyscy na tym skorzystają. Właśnie się przyznałeś, że oszukujesz wyborców. Ludziom mniej zorientowanym dobrze brzmi. Nie, To się nagrało. My chcemy walczyć o 15%, no i musimy mieć 10 razy więcej głosów idiotów, no i wpisuje się do programu to, co idiota zrozumie. A więc po to, żeby dostać ich głosy, trzeba wygadywać głupoty, no nic na to nie poradzę. Powiem Wam tak, w większości przypadków jest tak, że młodzi ludzie zapytani o to, dlaczego chcą głosować na Mentzena, mimo że większość z tych wyborców jeszcze nie ma praw wyborczych, no ale jak wiecie, Mentzen jest prezydentem TikToka i dzieciarni, gdzie za przeproszeniem jeszcze jajka do worków nie zeszły. No ale jak oni pokazują te tłumy, no to pokazują z daleka albo rozmazane twarze. A dlaczego? Bo większość to są po prostu dzieciaki. Ale nie o to tutaj chodzi. Ci, co już mają prawa wyborcze i tak jak zauważyłem, wiele jest pytań do tych młodych ludzi, dlaczego chcą głosować na Mentzena, tak naprawdę nie potrafią odpowiedzieć. Niektórzy mówią, bo jeszcze nie rządził, a czas na nowe. Tyle, że po uświadomieniu ich o tym, jakie są jego propozycje, szeroko otwierają oczy ze zdziwienia. I tutaj, o ile w przypadku, że tak się wyrażę, starszyzny, która ogląda telewizję Republika, telewizję Trwam, czy te w Polsce 24, nie ma już nadziei na reedukację. O tyle w przypadku ofiar TikToka, bo tak chyba to można nazwać, jeszcze jest. Zadanie tutaj chyba spoczywa w rękach rodziców szkoły i rówieśników.
I o Mencenie można by było i tej jego śmiesznej partyjce można by było mówić bardzo dużo i jeszcze pewnie nie raz dużo powiem. Ale tak jak powiedziałem, dzisiaj chcę się skupić na ludziach, którzy jego otaczają. Bo już niejednokrotnie mówiłem, że mówić tak naprawdę można wszystko. Wszystko powiedzieć. Większość, że tak powiem, ludzi nie weryfikuje słów, wszystko wchłania jak gąbka. Ale jest też takie mądre powiedzenie: pokaż mi, jakich masz przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś. I tutaj właśnie między innymi, a może głównie będzie o jednym z takich większych, lepszych przyjaciół właśnie Mentzena. Może się z tą przyjaźnią nie obnosi, ale też nie kryje. Ten kandydat na prezydenta jasno wskazuje doradcę. Moim głównym doradcą w zakresie wojskowości jest Jacek Hoga. Można zatem sądzić, że od tej osoby w razie wygranej Sławomira Mentzena zależałoby nasze bezpieczeństwo. Nie mamy opcji rosyjskiej w Polsce i moim zdaniem to jest wielka tragedia. Na miejscu Ukraińców przynajmniej rozważyłbym wariant podporządkowania się całkowitego hegemonii rosyjskiej. To się nie da komentować. To są jakieś poglądy XIX-wieczne, a w ogóle szkodzące polskiej racji stanu. Twierdzić, że Ukraina to jest państwo, jakiś niebyt. Prowokacja, przypadek psychiatryczny. Trudno mi powiedzieć, gdzie należy usytuować pana Hoga, ale w ten sposób również pana Mentzena, ponieważ panowie są bardzo blisko. Strach, przerażenie, jeżeli taka osoba miałaby doradzać w sprawach dotyczących NATO. Poglądy prezesa fundacji promującej powszechny dostęp do każdego rodzaju broni podziela kandydat, Prawo do kupienia sobie czołgu. a Hoga wkłada broń do ręki nie tylko dzieciom. Jeżeli ktoś ma wyroki za rozboje, nadal ma prawo do życia i nadal ma prawo do jego obrony. Powinien mieć dostęp do broni. Skutki trudno sobie wyobrazić. Poglądy są zbliżone do poglądów amerykańskiej sekty Jim Mina, który głosi, każdy powinien taką broń mieć. Chyba oprócz kobiet, bo doradca Sławomira Mentzena jest przeciwny służbie kobiet w wojsku. Wprowadzanie kobiet na rynek pracy jest urąganiem ich kobiecości, a co dopiero zmuszanie ich do walki fizycznej, to jest łamanie natury kobiecej, niewieści, robienie z pań albo chłopów. Nie wiem, jak w ten sposób potem ta kobieta ma być gotowa na to, żeby mieć 5, 6 dzieci. Sam ma 11. Kobieta powinna być w domu. Zależy finansowo od męża. Jeżeli zależy finansowo od męża, pokornieje. To nie są tylko brednie, to groźna próba cofnięcia praw kobiet. Mówienie, że kobieta powinna być zależna, bo wtedy pokornieje, to przemoc w czystej postaci. A prawem pracującego męża jest relaks. Pierwsze pół godziny po powrocie męża do domu z pracy jest święte. Znaczy nic o kłopotach w domu. Zdziczenie kompletne. On nie ukrywa tego, że nie jest demokratą, czyli wszystko, co osiągnęłyśmy naprawdę w trudzie, pójdzie po prostu w piach. Dlatego warto słuchać nie tylko oficjalnych wystąpień. Należy zwracać uwagę, co się dzieje na zapleczu tego kandydata, co mówią jego doradcy. To, co jest na froncie, to nie jest cały arsenał jego poglądów. Bardzo szanuję i cenię Jacka Hogę. I nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że nic nie jest bardziej niebezpieczne niż ignorant, który uważa się za geniusza. No a za takiego się uważa Mentzen. Chociaż dla mnie to też jest po prostu dorosły dzieciak, a nie polityk, a na pewno miłośnik naszych wschodnich sąsiadów. No ale tak to już jest, moi drodzy, z tą miłością do Rosji. No i tutaj właśnie, jak już zdążyliście zauważyć, doradca Mentzena, który być może, oby nie, po wygranych Mentzena, być może, nie wiem, wejdzie do BBN-u. Chodzi tutaj o właśnie tego jegomościa, którego wam tutaj na wstępie przedstawiłem. Co ciekawe, ten doradca i przyjaciel Mentzena ma bardzo dobre kontakty i koneksje właśnie w putinowskiej Rosji.
Jak też zdążyliście usłyszeć, Mencen wcale się z tym nie kryje i powiedział to w wywiadzie, że moim głównym doradcą w zakresie wojskowości jest Jacek Hoga, prezes fundacji Ad Armia. I powiedział to w kilku praktycznie wywiadach, nawet w tym programie Zero. Mencen jest kandydatem Konfederacji czy Nowej Nadziei, jeden czort na prezydenta. Jak Mencen wspomniał, że bardzo szanuje i ceni Jacka Hogę. Czasami jest tak, że człowiek nie dobiera sobie przyjaciół, a przyjaciele dobierają sobie odpowiednie osoby. No a te osoby dobierają sobie tak zwanych doradców. No i Mencen dobrał sobie doradcę właśnie w osobie tego jegomościa. No ale jest podobno Mencen dorosły, a wybór jego jest w pełni świadomy. No i nikt inny za ten wybór nie będzie odpowiadał, jak on sam. No chyba że jakimś cudem Mencen zostanie prezydentem. Wtedy za ten wybór może nie tyle, co będziemy my wszyscy odpowiadać, z pewnością będą odpowiadać jego wyborcy, ale odczuwać ten wybór będzie cała Polska. Posiadanie broni jest praktycznym prawem do życia. Prezes Fundacji Ad Arma, promującej powszechny dostęp do broni palnej. Łatwiej jest zabić niż powstrzymać, bo są trafienia, które zabijają, odbierają życie, natomiast nie powstrzymują napastnika. Jacek Hoga i Sławomir Mencen przyznają, że od lat się przyjaźnią i podzielają poglądy. Chcę sobie kupić samobieżną haubicę o zasięgu 25 km. Uważam, że ma do tego prawo. Podobnie powinien mieć prawo do kupienia sobie czołgu, karabinu maszynowego, granatnika, czegokolwiek innego. Według Jacka Hogi broń powinna być dostępna dla wszystkich bez konieczności jej rejestrowania, bez badań i testów, także psychologicznych, także dla dzieci. I tu przykładem są jego własne. Dla członków Konfederacji Jacek Hoga pozostaje autorytetem. Nie jest politykiem, tak, nie jest też członkiem Konfederacji, jest po prostu wyspecjalizowanym doradcą do spraw obronności i jakby jest autorytetem przede wszystkim w zakresie tych spraw. Ale w innych kwestiach Jacek Hoga też zabiera głos. Ma wyrobione zdanie o kobietach, wszystkich kobietach, także tych popierających Sławomira Mencena. Jeżeli jest otwartość na życie, żona jest w domu. Jeżeli żona jest w domu, to zależy finansowo od męża. Jeżeli zależy finansowo od męża, pokornieje. Prezes Fundacji Ad Arma jest przeciwnikiem zawodowej pracy kobiet, ich służby wojskowej też. Wprowadzanie kobiet na rynek pracy jest urąganiem ich kobiecości, a co dopiero zmuszanie ich do walki fizycznej. To jest łamanie natury kobiecej, niewieściej, robienie z pań albo chłopów. Nie wiem, jak w ten sposób potem ta kobieta ma być gotowa na to, żeby mieć 5., 6 dzieci. Trzeba tu też, moi drodzy, powiedzieć o ludziach, którzy odpowiadają za finanse partii, a w przypadku Konfederacji i jej odnogi, czyli tej Nowej Nadziei, wygląda na to, że wybór był, powiedzmy, bardzo, ale to bardzo wschodni. Roman Łazarski, nie byle kto, bo do niedawna pełnomocnik finansowy całej Konfederacji, a dzisiaj skarbnik partii Mencena Nowa Nadzieja. Od lat z ludobójcą Putinem buduje mosty. I nie mówię tutaj o mostach tych metaforycznych między Polakami, ale konkretnie finansowane mosty między Warszawą a Moskwą i Mińskiem. W portfolio najbliższych partnerów pana Łazarskiego znajdziemy m.in. ulotki z Rosjanką, która zawodowo zajmuje się projektowaniem luksusowych hoteli dla władz Moskwy. Co za zaskoczenie, prawda? No do tego wszystkiego dochodzi jeszcze białoruski biznesmen, zapewnie równie serdecznie
nastawiony do zachodnich sankcji, co sam Łukaszenka, do wolnych mediów. Jak to się pięknie mówi, z kim przystajesz, takim się stajesz. No ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy, tej słowiańskiej telenoweli. Sławomir Mencen ma swojego zaufanego człowieka od pieniędzy, to jest Roman Łazarski, który jest politykiem Konfederacji i być może tutaj znajdujemy jakąś wskazówkę, która pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, skąd prorosyjska Konfederacja ma pieniądze, bo pan Łazarski równocześnie działa w biznesie bardzo aktywnie i między innymi jest oficjalnym przedstawicielem spółki Approach, która należy do rosyjskiej bizneswoman Anny Rybaczenko. Spółka jest zarejestrowana w Polsce, ale właścicielką i szefową jest Rosjanka. A pani Rybaczenko to architektka, która chwali się tym, że prowadziła swój biznes i projektowała oraz budowała bardzo okazałe budynki w Moskwie, między innymi ekologiczny market w okolicy o nazwie Barwicha. To jest to miejsce, gdzie Putin ma swoje sanatorium i gdzie mają swoje pałace najbliżsi Putinowi dygnitarze i oligarchowie. Tam naprawdę ogromne pieniądze, chciałoby się powiedzieć, leżą na ulicy, ale tak naprawdę stoją tam w postaci tych pałaców. Moi drodzy, nie oszukujmy się, tu nie chodzi przecież o jakieś przypadkowe znajomości z bankietów czy wspólne sweetfocie na wschodnim forum gospodarczym. Tutaj chodzi o realne, ścisłe powiązania finansowe, tak ścisłe, że jeśli tylko pojawi się w Sejmie na przykład temat sankcji wobec Moskwy czy Mińska, to pewnie jako pierwszy usłyszymy dyskretne takie może nie teraz, może wyluzujmy trochę z tą histerią, takie szeptanie prosto do ucha samego Mencena. No bo jakby na to nie patrzeć, jak tutaj krzyczeć o wolnym rynku, suwerennej Polsce, gdy twoi najbliżsi współpracownicy mają biznesowe interesy po drugiej stronie Bugu. Musicie przyznać, że trochę głupio, prawda? Jak patrzy pan na prezydentów III RP, to który z tych prezydentów pana zdaniem najlepiej sprawdził się jako prezydent i który mógłby być wzorem dla pana? Na pewno nie Wałęsa, Kwaśniewski, Komorowski. Najwyżej bym ocenił Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudę. Jeszcze na chwilę wrócę do tego przyjaciela i najlepszego doradcy Mencena Hogi, który współpracował też z powiązaną z Braunem Fundacją Pobudka, której główne hasło brzmi Kościół, Szkoła, Szczelnica, Mennica. Cykl spotkań organizował mu również klub Polonia Christinia, związany ze Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej imieniem Piotra Skargi, czyli organizacją stworzoną przez założycieli Instytutu Ordo Iuris. A jak wszyscy doskonale wiemy, co nie jest żadną tajemnicą, Ordo Iuris jest hojnie sponsorowane właśnie przez Moskwę. Co za przypadek, prawda? Tak jak powiedziałem, ta cała konfederacja, ta cała nowa nadzieja śmierdzi na odległość ruskimi onucami, aż nos wywala na podszewkę. Ale może właśnie to jest ta nowa nadzieja Mencena, o której mówi sam Mencen. Nadzieja na to, że Polacy nie zauważą, kto naprawdę pociąga za finansowe sznurki jego partii. I oczywiście, że Polacy kupią ten cały, w cudzysłowie, patriotyzm gospodarczy bez sprawdzenia, gdzie idą przelewy. No cóż, pieniądze, jak widać, nie znają granic, ani wstydu. Płacz. Nie wstydź się. Bo jak prawdziwy chłop płacze, to musi być święto. Nowiuśkie koszuli. Mencen zdążył już zmienić koszulę, ale nie zdążył
nie zdążył wrócić do formy. On był po prostu zmęczony. Czyli podsumowując, moi drodzy, Jacek Hoga doradza Mentzenowi. Poglądy, tęsknota za opcją rosyjską i żoną, która musi słuchać męża. Jak sam powiedział, nie mamy opcji rosyjskiej w Polsce i to jest wielka tragedia, bo to ważny ośrodek kompetencji i siły. Tak właśnie uważa Jacek Hoga, doradca Mentzena do spraw wojskowości. Hoga twierdzi też, że dobrze wyszkolona armia europejska byłaby elementem wynaradawiania Polaków. Jakie jeszcze ma poglądy ten współpracownik Mentzena? Pewnie niebawem się dowiemy, ale powiem wam, że naprawdę, jeśli się tak przyjrzeć temu wszystkiemu, to włos na głowie się jeży. Zresztą, moi drodzy, wrzucę wam taki króciutki fragment tego, co możemy doświadczyć po wyborach prezydenckich Mentzena. To jest taka namiastka właśnie tego, co Polakom szykuje Mentzen i jego przyjaciel i doradca. Zobaczcie i sami ocencie, zastanówcie się nad tym. I tutaj apel do młodych. Po prostu zastanówcie się, czy po wyborach prezydenckich chcecie, by Polska dalej była w strukturach Unii Europejskiej, czy po prostu kolejnym wasalem Putina. Czy chcecie Polski Mentzena, czyli Polski pod butem moskiewskim? Pewnie większość z młodych ludzi nie pamięta, jak to było pod opieką Wielkiego Brata. Ale ja, jak byłem nastolatkiem, ale doskonale pamiętam, jak to było. Większość z tych młodych, którzy na Mentzena teraz głosują, są nim zachwyceni, urodzili się już w Unii Europejskiej. Urodzili się, gdy Polska już była w Unii Europejskiej, gdy jako taki ten dobrobyt był, gdy wyszliśmy spod buta Moskwy. I nie wiem, być może teraz dlatego nie rozumieją, co to znaczy być pod opieką Wielkiego Brata. Tacy politycy jak Mentzen, Braun i Kaczyński, oni zaprzedadzą duszę diabłu, byle tylko być w rządzie. A takim diabłem obecnie jest właśnie Putin. Im nie zależy na Polsce, im zależy na władzy. Takie jest moje zdanie. Oczywiście podczas wyborów każdy zadecyduje zgodnie z własnym sumieniem, ale też każdy za swoją decyzję będzie w jakimś stopniu odpowiadał. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję. Jak zawsze piszcie, komentujcie, oceniajcie. O Mentzenie pewnie jeszcze nie raz powiem, bo materiału mam na jego temat bardzo dużo, ale no też nie chcę was jednym tematem, że tak powiem, zanudzać, bombardować. Także czekam na wasze komentarze, opinie i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale, jak zawsze. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć.
Jeżeli nie chcecie, żeby Tusk dalej rządził Polską, żeby wygrał Trzaskowski, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse na wygranie z nim w drugiej turze. Jeżeli nie chcecie państwo, żeby Tusk miał pełnię władzy, żeby Trzaskowski wygrał te wybory, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze. Jeżeli nie chcecie, żeby całą Polską rządził Tusk, żeby wygrał Trzaskowski, to głosujcie na mnie. Mam największe szanse na wygranie z nim w drugiej turze. Jak zawsze zaskoczył mnie Sławek Mencen. Zobaczcie szczególnie, jak kończył swoje wypowiedzi. Ewidentnie to było z taśmy. Kilka wypowiedzi kończył dokładnie tą samą sformułowaniem, zachęcając do głosowania na niego. To nie było naturalne. To było sztuczne, ewidentnie z pamięci. No, jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy Sławek Mencen leci z taśmy, to dzisiaj mieliśmy na to koronny dowód. W związku z tym, że to jest debata prezydencka, raczej nie będę z nim dyskutował, ale jestem skłonny mu udzielić paru osobistych rad, jak następnym razem nie robić tych samych błędów, co w tej debacie.